Witajcie, telewidzowie! Kolejnego dnia na Filipinach. Jesteśmy w miejscowości Banaue. Plan był trochę inny. Mieliśmy pojechać dalej gdzie? Dzisiaj do Sagady, ale droga do Sagady podobno jest nieprzejezdna. Trzeba by było gdzieś tam przechodzić przez te zwały ziemi i później wsiąść do innego autobusu. No i tak zastanawialiśmy się, jak to zrobić. Tutaj jest nam dobrze, w sumie mamy fajny pokój, fajną miejscówkę, ładne widoki za oknem i dlatego postanowiliśmy zostać tu jeszcze jedną noc. I jutro albo pojechać właśnie do Sagady, jeszcze zobaczymy jak z tą drogą, albo jakby ominąć chyba, z tego co zrozumiałam, pojechać inną trasą do Baguio. Baguio. Baguio, tak. A później już będziemy wracać do Manili, a jesteśmy teraz w Rice Homestay. Fajny hotel, jak będziecie, to zapytajcie o numer 10 pokoju. Najlepszy moim zdaniem. Więc dzisiaj podjęliśmy decyzję, żeby nie siedzieć w domu, przejść się, skorzystać jeszcze tutaj z okolicy. No i mamy w planie dojść do jednej miejscówki, mamy 1,5 godziny, tak? Dobrze? Godzina 20 była z naszego hotelu. Na piechotę. Zobaczymy, czy dojdziemy i jak z pogodą, bo widzę, że no, chmury nam naszła tutaj, wiecie, już z ostatnich odcinków, że jak pada, no to w sumie pada i później jak już zacznie padać, to tak. Wieczorami pada sporo deszczu, a ja idę tak z tyłu, bo jak Marika trzyma telefon i jestem przy Marice, to widać mnie tak, więc... O, pokaż się, chodź No tutaj. jakbym ja podejdę... O, tak możemy nagrywać. Musimy przejść takim mostem. On wygląda na metalowy, ale to nadal jest most wiszący. Na takich linach jest po jednej i po drugiej stronie. Trochę się buja. Na środku taki czerwony dach tutaj jest nasz hotel, o którym wam wspominaliśmy, a tarasy ryżowe są w tamtą stronę. Tam droga prowadzi, musimy iść gdzieś tam dalej. Ale przed wyjściem w tą trasę musimy najpierw coś zjeść. Tutaj są... O, zaraz wam pokażę. Jakieś takie smakołyki. Pokażę wam, co zamówiliśmy później. U mnie dziś same warzywa, mam bakłażana w jajku, dodatkowo jajko sadzone i takie kary warzywne, to jest fasolka, dynia, mleczko kokosowym. Z kolei ja mam ryż też z jajkiem, mam do tego wieprzowinę, jadłem ją już tutaj, jest bardzo dobra. I jak zwykle, o, tutaj podają jeszcze zupę. Zupa Marice słabo smakuje, więc ja dzisiaj zjem 2. Zjedliśmy, zapłaciliśmy 320 za 2 dania z zupą. W sumie 3, bo twój bakłażan i twoje warzywa to 2. A, no tak, jeśli tak liczymy, to tak. Teraz jeszcze idziemy do sklepiku po wodę i ruszamy w trasę. Zobaczcie, tutaj wcale nie ma jakichś dużych sklepików. To jest chyba jeden z większych, Tam jakie... jest tamten, to tam. A nie, tam to nie obok. ten właśnie. Tutaj jeden z większych, jakie znaleźliśmy. Można dostać orzeszki, chipsy, sporo słodyczy, napoje. Wszystko jest. Jest Wszystko piwo, smacznie. jest tanduaj, wszystko mają. Tak niepozornie wygląda, ale właśnie tutaj jest. Ostatnio stałam się fanką właśnie takich małych saszetek. Akurat to jest do prania chyba płyny jakieś, czy do płukania. A, ale tutaj widzę, są właśnie na włosy. No i żadne jakieś tam dużo miejsca zajmujące rzeczy, niepotrzebne. Prawie w każdym sklepiku można takie coś znaleźć. I odżywki, i właśnie szampony do włosów. Wszystko w takich małych paczkach mają. Oleje nawet są takie małe, że jednorazowo. Pamiętacie, jak ostatnio zostawiłem kurtkę w autobusie? No mam nadzieję, że tutaj jest. Wczoraj byłem, to pani zapomniała. Pani nie ma, jest ktoś inny. A pani miała ją w domu, więc podpytam. Patrz, jakaś wycieczka. O, Ale jazda. wycieczka? No na to wygląda. Albo na górze że, siedzą. że biali. gdzieś jadą. Siadamy! Thank you so much. Jest! Kupiłem kurtkę, patrzcie. Jeszcze z metką, nienoszona. No i wrzuciłem w autobusie tak u góry. No i wysiadaliśmy szybko, bo jakaś pobudka, coś tam i nie dojechaliśmy do miejscowości i musimy się przesiąść. No i ją zapomniałem. Ale jest. napisaliśmy właśnie, co ciekawe, Tak. napisaliśmy na Facebooku. Ja mówię, o to stracone, bo jakiś tam nam odpisał robot i mówię, no to już pewnie nieodzyskana kurtka. A tu proszę, ktoś się jednak Tak. się odezwał. Pani powiedziała, żebyśmy ją odebrali w innej miejscowości, a my powiedzieliśmy, że już tamtędy nie będziemy wracać. A kierowca wcześniej znalazł i zrobił zdjęcie już jej. I ona już miała zdjęcie zrobionej tej kurtki. Pewnie może myśleli, że ktoś się odezwie. No i super, Jesteś. odzyskana kurtka, idziemy w trasę. Z góry bardzo ładnie widać całą wioskę, a tam na środku też widać nasz hotel. Stacji benzynowej w tej miejscowości nie ma, więc tankowanie się odbywa właśnie w taki sposób, że trzeba sobie kupić butelkę Coca-Coli i wlewacie do baku. Widzicie, jaki sposób? Wir się zrobił. O, tornado. Jest lit. Te paliwo wiadomo, że jest trochę droższe, bo trzeba je tutaj przywieźć. Jest stacja benzynowa, ale widać, że nie działa i lata świetności ma już za sobą. Przydałoby się coś takiego na tej wiosce, ale no niestety nie ma. Teraz korzystają sklepikarze na tym. Zobacz, nawet jakieś stare motory, samochody tutaj stoją zamknięte. Tak, zaparkowane. Wcześniej nie udało nam się zobaczyć innego wodospadu, a tutaj mamy, no powiedzmy, taką namiastkę. Marcin, oczko jest, można się Oczko. kąpać.
Ale woda czysta się zrobiła, bo ostatnio to było takie błoto leciało. No, Czemu nie? Koszykówka na drodze. Częsty widok na Filipinach. Po drodze spotkaliśmy taką panią, jeszcze zapytaliśmy. To jest taki cały zestaw. Tam już jest jedno pomalowane i pani robi z tego takie siedzenia, ławki, różne rzeczy. Stoliki też robią. Mówi, że 5 dni coś takiego wykonanie i to jest takie drewno, wiecie, konkretne. Kupicie raz i później macie całe życie i to kosztuje 50 000 peso, czyli no, lekko ponad 3000 zł. Powoli zaczynają nam się tarasy. Ale jak wiecie, ryżu nie ma. W mieście nie widzieliśmy osuwisk wcześniej, a tutaj jakie konkretne. Widać, że tutaj już posprzątane z tej ulicy. Tam widać jakiś sprzęt cięższy na górze, usuwają pewnie ziemię. Tu jeszcze zobaczcie jaki warsztat po drodze. Kapcia złapiecie, podjeżdżacie i wam na pewno naprawią. nie wiem, czy słyszeliście, jaka muzyka w tle leciała i tutaj jest to bardzo popularne. W wielu tych takich jeepach, tuk-tukach leci muzyka taka country, amerykańska. Takie klimaty do potupania nóżką gdzieś spokojnie, do jakiegoś, takie barowe mi się kojarzą, nie? Do wypicia piwa. No tak, tak. Takie fajnie, tak siadasz, taki cowboy siada z tym kapeluszem. Jak na filmach. No, relaksuje się. I tutaj tak mam wrażenie też takie, choć tutaj, w tej miejscowości w ogóle nie widać jakichś takich barów. Jest jeden, A, znalazłem. no dobrze, no to mamy specjalistę, tak, Marcin. Ja nie widziałam żadnego. A jaka muzyka? Była jakaś muzyka? Karaoke. O, filipińskie karaoke. Też No sobie śpiewałem. wyobrażam, co tam było. Patrzę na ten budynek i sporo się w nim dzieje. Tu jakieś pranie, jakieś psy. Pan tutaj skuter myje. Spójrzcie na tą konstrukcję, jaki budynek na betonowych palach u góry. Ktoś mieszka, mi się wydaje. Na dole tym bardziej. Znowu na dole widać inny dom. No, co mieli, to pozbijali, żeby był taki dom. Kawałek dalej idziemy, mamy kolejne osuwisko. Tutaj tak widać, że to było też dosyć potężne. Tu nawet jakiś samochód chyba jest przygnieciony pod tym. I widać, że to świeże, bo zobaczcie. Tutaj jest drzewo przecięte, czyli udrożnili po prostu drogę, żeby można było przejechać. Tak, Osunęli na bok. pospadało stąd. Tu widać też te drzewa wiszą cały czas. Zobaczcie na to. Pan jeździ skuterem i rozdaje koty. Niepotrzebne mu pewnie. Ma jeszcze takie 3 maluszkie. Jakie piękne. Rude wszystkie. W tym miejscu kolejny kosz, patrzcie. Też zbity z drewna. Do słupa tutaj betonowego przyczepiony. Deska jeszcze u góry. No siatka już się skończyła, ale widzisz, pewnie sobie grają trochę. Widać, że jeszcze dom nie dokończony, a znowu też widać, jakby ktoś już tutaj mieszkał. Są i kwiaty, są ciuchy, pranie zrobione. U góry jakieś gary też widać. Chciałem zapłacić 10 peso, czyli 60 groszy za wejście na punkt widokowy. Pani mówi, nie, tylko tam się płaci, jak się idzie na dół, na górę nie. A ja się pytam pani, a jaka jest różnica? Na dole jest lepszy widok? Pani mówi, nie, taki sam. No to idziemy tutaj na górze. Ja już wiem, o co tu chodzi, bo tu jest taka platforma zrobiona, ale to sporo niżej, to gorszy widok będzie. I specjalnie takie serduszko, można zdjęcie sobie zrobić, zobacz. Tu są takie schody właśnie, żeby zejść. Tak, ktoś tutaj zainwestował jakieś pieniądze. A, bo może była tu kawiarnia, bo to się nazywa kawiarnia chyba Zoe, czy coś takiego. Tak, I może było na dole, że wcześniej były jakieś też stoliki do siedzenia, nie wiem. ale ładny widok za tobą. Wyglądasz jak wklejona tutaj. A to ja? To nie wklejona. Była chwila odpoczynku na punkcie widokowym i idziemy jeszcze wyżej. Ja mam nadzieję, że będzie jakieś zejście na te tarasy ryżowe. Tutaj niezły Armagedon jeszcze po tym huraganie. Tam widać jakaś koparka jest, stoi. Pewnie tutaj wszystko udrażniała. Patrzcie, tu też się ładnie osunęło. Aż tam z samej góry poleciało. No i teraz trzeba było to wszystko pewnie pospychać gdzieś na bok. Ten dom też w sumie miał szczęście, że nie ucierpiał. Zobaczcie na tą konstrukcję. Ja tam patrzę, co wystaje. A, kurczaki tam wskakują, a zaraz zobaczę, co tam jest uprawiane. No mi się wydaje, że tu pewnie jakieś roślinki są.
jakiś taki ogródeczek odsłonięty. Tutaj coś jest, ale co to jest, to ja nie mam pojęcia. Tutaj 2 jeepy, tak mi się przynajmniej wydaje, jeden na drugim, zezłomowane. Jeszcze nie wszędzie posprzątane po huraganie. Pani tutaj zbiera tą ziemię na taczkę i pewnie gdzieś wywozi. A tutaj po drodze taki kibelek. Po drodze mamy jakiś znak, kolejny viewpoint. Idziemy zobaczyć, pani mówi tędyk, tędyk. Aha, czyli przechodzimy przez kogoś tutaj chatę, posesję i będzie gdzieś widać te tarasy zaraz. O, to też jest popularne tutaj. Robią z drewna takie rzeczy. Widzieliśmy już kilka. No, to bardziej taka dekoracja gdzieś sobie do domu powiesić. Czyli my jesteśmy u kogoś na podwórku teraz. Tutaj pan jakby cały pokój spakowany. Materacja, jakaś szafka. To wiem, do czego służyło. Tu na pewno była linka gdzieś zaczepiona i transportowane były produkty przez linkę. Ale piękny widok. No. Patrzcie na to. Wow. Widok przepiękny, ale czym wyżej jesteśmy, tym bardziej widzimy te zniszczenia. Raz, 2, 3. Z drugiej strony, jak się odwrócę, tak samo. Tam widać konkretny zjazd na środku. Nie tylko drogi naprawiają, naprawiać też będą albo elektrykę, albo internet. Na Filipinach jest sporo psów, a tutaj można zobaczyć jeszcze malutkie papi. Nie, Ojej. mamuśka, nie bój się. Jakie słodziaki, ale jakie czarne. Chociaż nie, ten jeden taki brązowo-czarny, ale te 2 czarne. W ogóle ten jaką ma gładką sierść, a ten znowu taki misiek. No nie bój się, mamuśka. W tym miejscu dopiero robią na zakręcie zabetonowane, żeby to się nie osuwało, ale widać, że też jest świeżo osunięte. Sporo ziemi tutaj. Tutaj nawet słupy betonowe nie pomogły. Wszystko się zsunęło. Znowu ten bus, to chyba taki mały busik był. Wygląda, jakby coś na niego konkretnego właśnie spadło od góry. I jest zgniecony, widzicie? Wyobraźcie sobie, że jedziecie w takim busie i jakiś wielki głaz spada. Ale to kto to teraz miał to siłę usunąć? Bo jak takie coś duże spadło, no to z takim małym jest problem, a tutaj to jakaś duża ciężarówka, ta koparka by musiała być. Ale ładnie go zgniotło. Mijamy jakiś hotel na trasie. Czym dalej, tym te hotele z tymi widokami są ładniejsze. I tutaj też powinno być widać tarasy ryżowe i są. Tam z boku też widać mały wodospad. Teraz jakie konkretne osuwisko. Tam z samej góry to leciało. Jakie kołki. Całe drzewa pospadały. To chyba to najgorsze, bo aż tutaj zobacz, przerwało, widzisz trasę betonową Tak. i jeszcze tu jak się posunęło na dół. To wygląda jak obraz po jakiejś wojnie. Te samochody porozwalane. Tutaj No. to, patrzcie. Bo musiało mieć siłę niezłą. Przejazd jest zrobiony dla samochodów, pojedynczo dadzą radę. A tutaj zobaczcie, co pospadało. Całe drzewa. Tutaj można zobaczyć dobrze. Z korzeniami wyrywało, całe. Tutaj jest to miejsce, co wam pokazywaliśmy z tamtej strony, że to się wszystko zapadło. No i co? Uwiązali cię? Cześć, Cześć. witaj się z nami. Uwiązany i nie ma gdzie iść. Koziołek? Koziołek, matołek. Me. No, powiedz coś. Kolejny punkt widokowy i teraz go widać inaczej, bo widać całą tą dolinę wzdłuż, bo tak to zawsze widzieliśmy gdzieś to z boku. No pięknie. Nie tylko ryż na tych zboczach sadzą, widać też jakieś inne rośliny. Przyszliśmy jeszcze na jeden punkt, ale idę tam na dół zobaczyć te rośliny. Widziałem, że to są pomidory z daleka, ale co dziwne, nie wiem dlaczego, ale oni te pomidory albo pryskają coś, albo nie wiem, albo to na pewno to chyba nie jest tak oryginalnie, bo niektóre listki nowe są zielone, a tak to popryskane czymś niebieskim. Widzicie? Jaki niebieski kolor? Nie wiem na co to jest, ale coś tutaj stosują. Wzdłuż tych pomidorów jest zrobiona taka ścieżka. Oczywiście to jest murek, żeby tutaj się nic nie osuwało. Idę zobaczyć na koniec. A na samym końcu też pole pomidorów, no ale z takim widokiem. Sobie rosną te pomidorki. Teraz dopiero zwróciłem uwagę, że to nie są zwykłe kołki, tylko no one już są jakby rozpadające się, ale patrzcie, tutaj widać jakieś twarze. Coś one przedstawiają, te kołki. Aha, faktycznie. Każdy Tu jakby inny. siedzący. Mhm. Tak, na kolanach, następny, tu podobnie też w sumie tak kucające. Może one wszystkie takie same, tylko nam się wydaje przez to, że są rozwalone. Ten jest i ten tak samo. No, tak samo siedzą. Nie, bo ten ma ręce tutaj przy Tak? sobie, zobacz, Aha, tu, a ten ma jedną rękę jakby z kimś rozmawiał przez telefon, aha. a tutaj jakby trzymał kubek z kawą. Może coś to one oznaczają. Ciapku. Jak już wiecie, tutaj małych psów jest sporo. Następny przyszedł. Wcześniej tutaj 2 biegały, a to nie wiem, czy to nie jest ten, co na dole wcześniej był. Nie, bo ten wybieg tutaj ledwie po schodach, takie mają jeszcze króciutkie łapki, a te schody to takie na duży stopień. No i machał ogonkiem, myślałam, że przyjdzie do nas, a tak Zgubił nas się. olał. Znowu mamy ten sam problem. Kamera nam paruje w środku
w dronie. Nie wiem, czy to teraz widzicie. O, jest teraz. Taka mgła się robi w środku i no chwilę czasu to zajmie, z jakieś 5 minut teraz, zanim to odparuje, startuje i znowu się pojawia, więc te filmy wychodzą takie, jakbyście patrzyli z zaparowaną szybą, wiecie. No nie wygląda to za dobrze, tym bardziej, że tutaj są teraz fajne kolory, a on tego nie łapie. Zimno zaczęło się robić, wiatr wieje, a że sobie odzyskałem kurtkę, to sobie założę. A co? Masz kurtkę, Mari? Bluzę mam, właśnie myślę jeszcze, czy ty swoje nie założyć, bo faktycznie się chłodno To ja zrobiło. mam jeszcze bluzę jak coś. Te 3 to wyglądają jak małe niedźwiadki. A tak się transportuje wiaderka z cementem chłopakom. Tam widziałem z 5 czy 6 sztuk, a tutaj chłopaki mieszają. I proszę bardzo, odbierają wiaderka. No i będą już wsypywać ten cement coraz wyżej, bo robią coś takiego, żeby tutaj się nie zasypywało, ale i tak im się zdążyło zasypać teraz. A tutaj mamy kolejny punkt widokowy, pewnie podobny jak te poprzednie. Jesteśmy ciupkę wyżej, ale jak widzicie zaczęło nam też padać, chmury naszły i to bardzo szybko. O, tutaj też zjazd niezły, patrzcie, przy samym parkingu tutaj samochody stoją i to się zarwało. Jakbyście mieli więcej siana i chcielibyście w czymś lepszym pospać, tak przynajmniej nam się wydaje, to tu jest hotel, bardzo ładny, zrobiony, najładniejszy w mieście z tego, co mi się wydaje, tak na pierwszy rzut oka. Co tam są? Pokoje jeszcze nie są gotowe? Może tutaj są jakieś? Ale na pewno jest jeszcze restauracja. Idziemy zobaczyć, jaki jest widok. Może jakaś kawa? A z takim widokiem jest ta restauracja. No przepiękna. Thank you. Zarezerwowane stoliki nawet są te przy oknach. I takie pokoje, właśnie z tym widokiem, którym my teraz widzimy, to Marika sprawdziła cenę po ile? Od 5000 pesos, czyli jakieś 300 zł z kawałkiem. Jeszcze były, no wiadomo, od 5000 Od 5 w zaczynają. górę, tak, są jeszcze lepszego standardu pokoje. Chciałem wspomnieć o tym koszu, ale najpierw zobaczyłem ten kosz, a później mówię, ten kosz jest zbudowany na rusztowaniu. Co tam, papi? Spokojnie. Rusztowanie też zrobione, zobaczcie, z jakichś belek. No i robią tutaj chatę. Zobaczcie, jaka to musiała być siła, żeby powyrywać takie korzenie. A te drzewo wcale nie jakieś małe. I to nie jedyne tutaj. Tu jest kolejne. I tu zobacz, jakie wielkie. Te konkretne korzenie. Ja. Tutaj To gdzieś, jeszcze większe niż tamto chyba, grubsze. tak, tu gdzie się da, to już to wycinają. Tam widziałem, już deski też robią, zaraz tak. Zobacz. Ogromne drzewo. Tutaj już ktoś zwąchał biznes i robią deski, wycinają. Tutaj już jest końcówka, już komuś to niepotrzebne, ale te ze środka to już zabrał. Armagedon. Tutaj też jakaś woda leci, to też taka błotnista. No pewnie miała ściekać gdzieś pod drogą, ale że gdzieś zasypane jest, no to ona sobie teraz leci drogą. No i wiadomo też, dłużej będzie leciała, tym też dłużej będzie podmywać tą drogę, a ta droga jest zbudowana na skarpie, więc to nie jest dobre dla tych dróg tutaj. Jest tabliczka, że to jest kościół, a to bardziej wygląda jak jakiś magazyn. Busik też oberwał tym błotem, widać ładnie. Po tym huraganie życie płynie powoli. Ludzie wrócili do normalności, ale nadal trzeba to posprzątać. I też jesteśmy zdziwieni, że jest tyle tych osuwisk, tak, już się nie mogę wysłowić. Ale te wszystkie domy stoją. No jakoś szczęśliwie te osuwiska gdzieś są zawsze z boku. No i właśnie wcześniej rozmawialiśmy, że jakby żaden tutaj dom nie został zmieciony i dosłownie były te zwały tej ziemi, a domy przy samym i na dół do samej ziemi, w sensie do samej tam doliny to zleciało, a dom przetrwał. Dosłownie takie koryto sobie zleciała, znaczy ta ziemia. Także to jest takie, no szczęście tu mieli naprawdę, że poszło to wszystko obok. Niektórzy z rozmowy z taką panią okazało się, Że jedynie dachy pozrywało, że jedynie... zapowietrzyła się Maria. Tak, że jedynie dachy pozrywało, no i nic więcej jakby takiego strasznego tutaj się nie stało. Hello. O tym właśnie wspomnieliśmy. Patrzcie, konkretne osuwisko. Tony ziemi tutaj się zasypały, a tutaj jest dom. Jeden i drugi. A One zobaczcie, przetrwały tak jak to z tej strony wygląda, dosłownie poszło bokiem. no, bokiem, ale to Minęło. nawet zahaczając już zobacz obok niego, nie? Tak. Z tyłu. No to jest po prostu naprawdę, no cud. Dużo szczęścia mieli w tym roku. Tu jest ten szczęśliwy dom, o którym wam mówiliśmy, a znowu już na dole nie jest szczęśliwy dom i tutaj widać, że no, część konstrukcji się zawaliła. Po prostu wszystko poszło tak, to co tutaj widzicie to jest jakby górne, a te tutaj, one po prostu się tak położyły i to wszystko padło, siadło. Tego domu nie zawaliło. Dobra konstrukcja, ale widać, że tam go przysypało trochę. Tej ziemi tutaj też spadło sporo. Zobaczcie na tą kurę. Pani mówi, że to jest kurczak Z nogi, sukienką! Z sukienką. Patrzcie. Halo. O, jakie piękne! Ale chodzi. Ten budynek na środku, jaki ciekawy,
na dole murowany, na górze blaszak postawiony, no czegoś takiego jeszcze nie widziałem. A teraz idziemy zobaczyć ten główny punkt widokowy. O, tam widać już panie poubierane w jakieś tradycyjne stroje. Marika coś tutaj kombinuje. Co kombinuje Marika? Wlepkę. Aha, jest miejsce na wlepkę. Okej, więc zaraz pójdziemy zobaczyć na dół. Przejrzeliśmy wszystkie wlepki i nie znaleźliśmy żadnej z Polski, więc jak tutaj będziecie, to dajcie znać, czy nasza jeszcze się trzyma. I to ponoć jest najlepszy punkt widokowy właśnie na tej trasie, na tym odcinku. No i rzeczywiście widać te tarasy, pięknie widać z jednej i z drugiej strony. No. Wow, super widok. Tam jest nasze miasteczko, na środku, daleko, jakieś 4 km stąd. No i z drugiej strony też. Ale faktycznie Piękne. najpiękniej tutaj. A co tutaj musi być, jak... Ten ryż rośnie. Tak, w tym marcu. Jak teraz już jest tak super. Jak Wow. będziecie, tak? I te chmury jeszcze, zobacz, jak one sobie teraz tak przychodzą. Tak. No, Ja. dość wysoko jesteśmy. No właśnie, jak będziecie celować, to żebyście chcieli zobaczyć bardzo zielone tarasy, no to w marcu przyjedźcie. Ten hotel, który się buduje, który widzicie, to jest ten, w którym byliśmy kawę. Tam maszyna była, coś tam trzeba było poczekać 20 minut, dlatego nie wypiliśmy. I patrzcie, za 300 zł pokoje były, a oni jeszcze budują dużo większy. Będą chętni. No, nie dziwię się, bo sama bym z chęcią tam została. Tak, my za 60-70 zł, a tutaj za 300. No. To duża przepaść. Chociaż teraz płacimy troszkę więcej. Z 90 będzie chyba, tak? No jeszcze nie dogadana cena w sumie, bo Tak. jak zostaliśmy na jakby dłużej niż jedną nockę, to pan powiedział, że zejdzie z ceny, ale finalnie nie znamy ceny w sumie. Dowiemy się jutro rano. W tym miejscu miksują nam się dwie rzeki, które spływają po ulicy. Tam jest taka czysta, tu płynie z tym błotem i tak jak było na Amazonce, jak się do Manaus spływa, to jest Amazonka, właśnie taki kolor ma, a Negro, no jeszcze ciemniejsza jest rzeka i to nie taka czysta, ale jest ciemna i też widać właśnie takie dwa kolory, jak się łączą i dalej sobie płyną i wtedy powstaje już jedna rzeka. Hello! Pan podjechał sobie tuk-tukiem z dzieciakami, też narobi sobie drewna, skorzysta z tego, z okazji, no i zabierze pewnie do domu. Widzieliście kiedyś własnej roboty rower? Taki rowerek, co dzieciaki mają bez czego? Bez pedałów. Bez pedałów, tak, bez pedałów, co się można tak odpychać. Bardzo popularne ostatnio i tutaj domowa robota. Tu jakieś przypięte jakąś gumą, żeby to się nie rozjeżdżało. Konkretna konstrukcja. Marcin stwierdził, że wypróbuje. Ja to boję się, że to zaraz pójdzie, ale coś z tym kółkiem nie tak z Tak, przodu. no one mają takie dziury i pyk, 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 pyk. Uja. I już dzieciaki pozbawione zabawki. Nie, już oddaję. Fajne to, ale... Ciężki ten rowerek. Ciężki? No, No bo to drewno, no takie Drewno, solidne to drewno. masz kolego. A wyczytałem też, że odmiana ryżu, którą uprawiają tutaj na tych tarasach ryżowych, to jest taką odmianą, której nie znajdziecie w sklepach, w marketach. Mają jakąś swoją i jakby tradycja jest taka, że używają tylko tej odmiany. Wróciliśmy już do tego ładnego hotelu na kawę. No, piękny widok mamy, zrelaksujemy się tu chwilę. Ja cappuccino poproszę. Ja też wezmę, a deszcz nam przestał padać. Dzisiaj z pogodą mamy wyjątkowe szczęście. Kawka wypita, smakowała? Od 1 do 5? I w połowie. 3, o to 2,5. No 2,5. Była Ja bym dał delikatna. 3,5 nawet. No. No była delikatna, by dla mnie za dużo mleka. I kakaowa taka trochę, Tak, a ja wolę taką mocną kawę. konkretną. Tak. Zbieramy się. Był odpoczynek, był relaksik, u mnie z powrotem kurtka, bo znowu się ciepło, zimno zrobiło, bo już zdążyłem też ją ściągnąć. Dzieciaki są świetne po prostu na tych Filipinach. Idziemy teraz odebrać nasze plecaki, bo zostawiliśmy 3 dni temu w jakimś tam hotelu. Byliśmy tam wyżej, to słyszeliśmy, jak tutaj panowie coś tam ścinali i zrzucili te drzewo tutaj. To jest świeże, one niedawno tutaj spadło. No i teraz sobie wywożą, patrzcie, po takim kołku na tuk-tuka. Albo coś pomagał, to mu się należy teraz. Świeżutkie, No. dopiero ścięte. Soczewica tu wypływa. Soczewica? Yy, Żywica. Soczewica, dotknęłam się i ukleiłam. A, to soczewica. Myślę o zupie soczewicy, pewnie No dlatego. tak. Mari wsadziła łapy w soczewicę i teraz musi zmyć. Nie chcę zejść, No to jest gdzie jak to? glu. Matko, mam nadzieję, że nie skleją mi się tak ręce. W nocy zaczniesz, palce. to się obudzisz sklejonymi. No nie... No. Tu też gdzieś dotknęłam, nie wiem. Ajajaj. Tutaj kolejny wierzy sobie, kołka i jakieś dechy już u góry. Pamiętacie, jak kilka dni temu zostawiliśmy plecaki? No to właśnie je odbieramy i wracamy do naszego hotelu. Tak się kończy nasza wyprawa takim jedzeniem. U Marii jakieś kary. Kary to samo, które jadłam. Ja już nie lubię zmieniać. Jak coś mi posmakuje, to już biorę to samo. Tak samo mam tutaj bakłażana
w jajku. A jeszcze czekamy na jajka I do smażone. tego micha ryżu, patrzcie, Tak. tutaj dają ryżu ile wejdzie, można też dokładki brać, a ja znowu mam to samo mięso, bo mi smakuje, a na Filipinach, jak Marika powiedziała, jak coś smakuje, to lepiej iść w to, bo pani mi da coś innego do spróbowania, ale to takie średniawka była. Zjedliśmy tą kolację, wracamy już teraz do naszego hotelu, tutaj jeszcze przez takie tunele musimy poprzechodzić. Schody są do zejścia No. i tam zaraz będziemy na tym moście, co rano szliśmy. Ciemno to gorzej się schodzi, a pan Tuk-Tuk chciał 2 razy więcej niż normalnie powinna trasa kosztować, więc ojej, i to za osobę, Tak. więc stwierdziliśmy, że idziemy na piechotę. Obraziliśmy się na niego i nie zarobi on, a my spalimy trochę tej naszej kolacji. Dokładnie. Jesteśmy już na moście, który się lekko buja. Oj. No widzisz? Doszliśmy już do domu i nasz dzień się nie kończy jeszcze. Przynieśliśmy, jak już wiecie, plecaki, pora je w sumie przepakować, bo jutro już postanawiamy stąd wyjechać i Ja dzisiaj nie ruszam, jutro A. rano. to ja nie lubię tak zostawiać, wolę sobie pospać, więc ja dzisiaj jeszcze to zrobię, plus jeszcze później mam zajęcia z języka niemieckiego, więc Ja mam film do sklejenia. jeszcze kawał wieczoru przed nami. Tak.